Podziemie zaczęło się właściwie organizować tak naprawdę z dosyć sporym opóźnieniem. Struktury były rozbite, masę ludzi siedziało jednak w obozach dla internowanych. No i właśnie ten szok pewien, który nastąpił, ale jednak już po kilku miesiącach można powiedzieć, że te struktury zaczęły stopniowo rosnąć w siłę i działać. Było to działanie głównie natury propagandowej. Prasa, ulotki, czy odwrotnie może ulotki, prasa. Napisy na murach, na parkanach. I coraz bardziej było widać w ten sposób obecność podziemia. Z tym, że trzeba powiedzieć, że podziemie niewiele więcej miało poza tym w tym momencie do roboty. Zaczęto organizować demonstracje, które były początkowo spontaniczne, zaczęły być bardziej demonstracjami kierowanymi, ale jednocześnie ponosiło też i nowe porażki podziemie. Na przykład wezwanie w grudniu w rocznicę zamachu do strajku powszechnego spaliło na Panewce, co zarazem uświadamiało, że siła tego podziemia nie jest tak duża, jakby jego uczestnicy sobie życzyli. Niemniej jednak był to element nieustannie obecny w naszym życiu społecznym, podgrzewający sytuację, powodujący to, że ludzie nie mieli zbyt dużej chęci do tego, żeby wewnętrznie już skapitulować. Ograniczali często swój udział w tych działaniach na rzecz zmiany sytuacji. Nie każdy odważył się pójść na demonstrację, kto w gruncie rzeczy moralnie powinien pójść. Niemniej jednak nie były to akty kapitulacyjne. I to jest duża zasługa podziemia. Ale więcej się chyba działo w płaszczyźnie spontanicznych odruchów ludzkich niż w dziedzinie zorganizowanej przez podziemie, tak ja to oceniam. Ja wyszedłem na wolność ze szpitala w Aninie, gdzie byłem pod nieustanną strażą tam funkcjonariuszy. Wyszedłem dosyć wcześnie, bo to był 82 rok przed świętami Bożego Narodzenia, chyba w dniu wigilijnym bodajże. No, bez trudu jakoś złapałem kontakty z podziemiem, z tym, że muszę powiedzieć, że w tym okresie byłem raczej outsiderem, to znaczy do wielu rzeczy przykładałem rękę, w wielu sprawach jakoś udawało mi się w ten czy inny pomóc, ale nie była to systematyczna, zorganizowana praca. Dopóki nie powstała związana z regionem Mazowsze, ale to już dosyć późno było, nie pamiętam w którym roku, ale to sporo czasu minęło, takie ciało konsultacyjno-programujące złożone z kilkunastu osób, w skład którego wszedłem i tam funkcjonowałem. Reszta to były dorywcze uczestnictwo w tym w różnego rodzaju sprawach, jak po zabójstwie księdza Popiełuszki na przykład, powołanie Komitetu Obywatelskiego Przeciw Przemocy, który działał co prawda krótko, ale jednak pewną swoją rolę spełnił mimo krótkotrwałości istnienia. Właśnie doraźnie w tych czy innych jakichś takich
wpisywałem od czasu do czasu do prasy podziemnej. Trochę uczestniczyłem, też pomagając tylko, a nie kierując w jakichś sprawach wydawniczych. I to właśnie było wszystko. Ja nie należę do grona ludzi, którzy odegrali kluczową rolę w tym, żeby Solidarność przeżyła do dnia dzisiejszego. Moja rola była raczej rolą szeregowego.